Wiele razy się pytaliście, czy kiedykolwiek żałowałam decyzji zamieszkania na łódce. I wtedy będzie moment na postawienie żagli. Nie reaguje. Musimy chyba zrzucić żagle. Mamy wypłynąć, nagle coś takiego się dzieje. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj, słuchajcie, ruszamy w rejs. Po 3 latach mój kochany mąż wyruszył do pracy, więc w tym momencie jest w Stanach, jest na szkoleniu. Kilka osób z Was pytało o to, żeby nagrać coś z latania. No więc słuchajcie, dopiero tak naprawdę się przeszkalam od nowa po 3 latach nie latania, czy tam prawie 4. No i właśnie szkolenie wygląda tak, że robi się to na tym cudaku, co za mną stoi. Ten pomost za mną to jest to, co łączy go z resztą świata, a w środku jest normalny kokpit samolotu. Tak to wygląda z zewnątrz. Jest to na wielkich hydraulicznych nogach. Rusza się jakby ważyło co najmniej, znaczy co najwyżej kilo. A tak naprawdę jest to właściwie mały dom na nogach hydraulicznych. A rusza się po to, żeby symulować w środku efekt tego, tak jakby się leciało samolotem. I tu ten pomost się podnosi i generalnie wszystko jest w powietrzu. To jest mój partner, czyli mój kapitan, bo szkolimy się parami, a w środku wygląda to tak. To the reversers. Our brakes are off. 80 knots. Tymczasem ja jestem sama na poli z dziećmi, doleciał Adam i Joasia, którzy właśnie są z nami i co? I stwierdziliśmy, że koniec naszego czasu na Grenadzie. Już jest co? Jest 24 listopada, więc zdecydowanie warto ruszyć dalej. Ten vlog zdecydowanie jest świeżutki, upieczony i co? Ruszamy dzisiaj dalej, ruszamy w kierunku północnym, bo już powoli będziemy znowu ruszać na północ przez St. Lucie, Martynikę i na Bahamy. Więc taki mamy plan na najbliższe miesiące. Dzisiaj na razie sobie ruszymy z południa Grenady i ruszymy sobie stroną nawieczną, czyli oceaniczną w kierunku Kariaku. I plan jest taki, żeby dotrzeć do Sandy Island. Jest to przepiękna wyspa, bezludna, czysta woda, rafa koralowa. I zdecydowanie po ostatnim okresie tutaj na Grenadzie mamy ochotę na świeżą, czyściutką wodę, gdzie wszystko widać, bo no niestety tu na południowej Grenadzie woda niestety jest dosyć taka troszkę, może nie do końca brudna, ale no nie ma tutaj szaleństwa. A my jesteśmy, wiecie, dosyć rozpuszczeni po wielu miesiącach na Bahamach i w takich miejscach, gdzie naprawdę woda jest po prostu cudowna i widać każdy szczegół w morzu. Więc zdecydowanie, żeby życie rodzinne kwitło dalej, żebyśmy mogli pracować, żebyśmy mogli robić szkołę, dbać o Poli jako łódkę, dbać o Poli jako dom, no to chcemy mieć jeszcze lepsze otoczenie i zdecydowanie zamiast kawy wskakiwać do wody i taki, wiecie, reset mózgu, tak? Więc słuchajcie, ruszamy. Pogoda dzisiaj ma być dosyć spokojna, około 15 węzłów wiatru, więc powinno być w porządku. Też nie zależy nam na jakichś nie wiadomo jakich tutaj wyczynach. Chcemy spokojnie dopłynąć do celu, nie osiągając nie wiadomo jakich prędkości. Liczy się tutaj już dzisiaj dla nas bezpieczeństwo, tym bardziej przez ostatni miesiąc Poli stała tutaj sama. Jak obserwujecie nasze posty, to wiecie, że byliśmy na totalnym spontanie w Polsce. Byliśmy w Polsce 3 tygodnie, potem spotkaliśmy się z Bartkiem w Nowym Jorku. Nawet trochę nagraliśmy Wam materiału i myślę, że w wolnej chwili też Wam pokażę, co robiliśmy w Nowym Jorku. Pełni, ubrani w kurtki, w czapki, bo faktycznie ta temperatura w Nowym Jorku była dosyć niska, więc było dosyć zimno, ale wróciliśmy i też Poli przez
ostatnie dni musieliśmy przygotować do dalszej drogi, bo jednak łódka, która stoi, to nie jest jak dom, po prostu, że zamykacie drzwi, wyjeżdżacie, wracacie i wszystko dalej jest aktywne, działa i tak dalej. No, z łódką jest troszkę inaczej, więc tak, dlatego tak, uprzedzam Was, jest Adam, jest Joasia z nami. Adam, de facto były ostatnio jakieś pytania w komentarzu. Przyleciał jeszcze jak ja byłam w Polsce i co? I nie było go u nas od maja, więc nie jest tak, że Adam z nami cały czas jest. No jak tam Adam? Jesteśmy już gotowi prawie, tak? Tak, jesteśmy. Zaraz startujemy. Adam przyleciał do nas tydzień przede mną. Łódka stała w sezonie tutaj deszczowym bardzo długo, więc trzeba było ją trochę tak odwilgotnić, odświeżyć, sprawdzić. No. I właściwie jest gotowa, żebyśmy ruszali na północ. No właśnie Więc mówiłam. Zapraszam! Właśnie mówiłam wcześniej, że to nie jest tak jak dom. Zamykasz klucz i wyjeżdżasz i wracasz i ten dom działa. Tutaj do końca nie działa tak. Widać też efekty, nie? Tak, tam gdzie nieobecności naszej. Wszystko, co jest na zewnątrz, wszystko, co jest rdzewne, silniki, coś, co stoi długo nieruszane, no wymaga takiego nowego rozruszenia, tak? No. Zastanawiałam się w ogóle, jak to jest, bo słuchajcie, pokażę Wam coś. Na przykład zastanawiam się, czy to tak się niszczy, bo się nie dba o jacht, czy po prostu jak jesteśmy tutaj, nie widzimy tych skali zmian. Ale myślę, że to drugie. Taki głupi przykład, głupi i nie głupi, ale patrzcie, na przykład ten dzbanek tutaj, o. Przyjechałam po 3 tygodniach i on w ogóle totalnie zmienił kolor. Tutaj właściwie faktycznie jeszcze nie wszystko wyczyściliśmy, widać troszkę pleśni, ale chodzi, że to było kiedyś jasno-brązowe, tak? Więc to wszystko tak się powoli od tego UV, od wilgoci soli zmienia. Tak samo tutaj słynne tutaj podstawki na naszym suficie, to kiedyś było brązowe, a teraz jest jakieś żółto-zielone. A to ma dosłownie pół roku, więc powiem Wam, że trochę załamka. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No, trochę nie za bardzo. No. Ale muszę pochwalić wydruki, które zrobili nam, bo one są cały czas takie same, one mają ten sam kontrast. Faktycznie. Mandala po prostu jest niezniszczalna. Jest pokryta, zresztą też ma na sobie trochę jakiejś tam jeszcze brudu, ale generalnie rzecz biorąc jestem zadowolony, że UV nie łapie tego koloru. Oczywiście jest sporo rzeczy, które nie zmieniają się, no ale niestety sporo się niszczy. Dobra. Ogarniamy. Julian właśnie zrobił swoje szlaczki, bo jednak po 3 miesiącach niepisania okazało się, że musiał wrócić do klasy pierwszej. Nie jest z tego powodu zadowolony, ale no niestety. Juluś, zrobiłeś szlaczki? Szlaczki zrobiłem. Zrobił szlaczki, Juluś. Dobra, słuchaj, to kto nam pomaga przy ściąganiu lin z boi? Julian umie, ja w ogóle nie. Dobrze, Kuba robi pracę z przyrody, a Julu, ty robisz pracę z polskiego tak naprawdę. No, a my idziemy robić boje. Chodź. Mój pomocnik. Ready? Ready. To kto dzisiaj jest kapitanem? Ja mogę ewentualnie... Ja oboje, rządzi? jesteśmy oboje kapitanami. Ja Kto nie tu rządzi? rozróżniam. Właścicielka czy właścicielka bez uprawnień, czy Kapitan nie właściciel. najemczy? Jaki kapitan najemczy? Zrzucimy szelki i na końcu rzucimy tą główną cumę od Ja głównego chłopaka. steruję. Juliusz steruje, to ja pójdę pokazać Wam, w ogóle stoimy teraz na boi, Wiem, stoimy gdzie teraz na boi i jest. Idziemy tam do góry. jesteśmy jedziemy przywiązani dzisiaj w ogóle wyjątkowo inaczej, bo mamy tutaj 3 cumy, czyli jaki plan? Zrobimy to w sprytny sposób. I to możemy ściągać już. Ona się tam trzyma jeszcze lekko zaklinowana, ale możemy już ściągać. Dobra, to ja ściągam, ty zrób tą prawą. Tak? Dobra, ja ją wyciągnę już. Masz. Tutaj ją wczoraj. Stoimy teraz tylko na jednej. Ja potem pochowam linę. Jak widzicie, tych cum jest sporo. Łatwo to wszystko poplątać. Najważniejsze, żeby żadna cuma nie znalazła się w wodzie. Dla tych, którzy nie mają pojęcia, no to jest bardzo niebezpieczne, bo lina może się wciągnąć w śrubę. No i wtedy mamy stracony silnik. Juluś przy sterze. Jak tam, Julian? Kontrolujesz wszystko? Super! Muszę jednak trochę pobawić się. Dobra, jestem gotowy. Podejdź do przodu, trochę do przodu i w lewo. Bo muszę mieć tutaj luz, bo tu jest jakiś... zrobił się tu jakiś węzeł. Adam, uważaj, 30 skręcasz.
Okidoki. Dobra, ściągamy sobie cumę tutaj. Wybieramy ten koniec. O, właśnie widzicie, co tu się nie może być. Powiedz, jak będziesz gotowa. Ja już powoli tu wybieram, tylko zrobił się tutaj... Nie... Wiem, widziałem. A patrzcie, co tu się stało. Na przykład nie możemy mieć takiego kogla-mogla, bo jeśli byśmy teraz to wypuścili, to tam by się zablokowało i byśmy byli zablokowani. I wtedy Jest ta cuma na pokładzie? Jesteśmy jeszcze przyczepieni. Poczekaj, już puszczam sumę. I teraz mamy tak. Możemy puścić to, ale mamy tu węzeł, więc wpuszczamy wolny koniec. Pilnujemy, żeby nic nam się po drodze nie poplątało. I jesteśmy zwolni. I teraz komenda do sternika. Co my na pokładzie? Boja pod nami. Nie chcemy też po tej boi przejechać, bo już było wiele różnych takich sytuacji, że łódka przejechała przez boję i niestety też lina się wciągnęła w śrubę. Gdzie jest boja? Boja przy lewej, dotyka lewego kadłuba. I teraz trzeba ładnie skręcić też, żeby dupką nie zahaczyć o boję. Dobra. Teraz kolejne zadanie. Liny trzeba zabuchtować, schować do bakist, żeby przypadkiem żadna z nich nie wpadła do wody. Mogę sterować? No i oprócz czego trzeba Możesz. zrobić porządek na jachcie. Możesz. Jesteśmy jeszcze w kanale, więc najważniejsze na razie wyjechać z kanału i wtedy będzie moment na postawienie żagli. Mamy jedną buchtę. To niestety ta nasza lina aż troszkę już się zepsuła. Tutaj ten oplot nam się zniszczył, ale użyliśmy tej części dobrej. Mamy taką już buchtę. Oj. Tutaj przed nami kanał, zresztą widać, bo nie ma żadnych jachtów. Po prawej jest żyrafa koralowa, więc właściwie tak naprawdę trzeba się trzymać tutaj tego środka. Tutaj tak naprawdę, żeby ruszyć jachtem, to jest bardzo dużo szczegółów. Takie szczegóły jak wyciągnięcie chociażby drabinki z wody, tak? Tej, która jest na platformie, pozamykanie okien, sprawdzenie wszystkich lin, luźnych lin, czyli nie ma nic w wodzie. Wydaje mi się, że to są niby pierdoły, które potem mogą się okazać naprawdę fatalne w skutkach, tak? Więc tutaj nie ma tutaj miejsca na to, że myślimy o jakichś innych kwestiach. Musimy być faktycznie świadomi, skoncentrowani i wypoczęci, tak? Więc przede wszystkim ten sen jest bardzo ważny. I jak mamy nieprzespane noce, to tym bardziej musimy się każdy z nas pilnować, bo możemy popełnić błędy, oczywiste błędy czasami, tak? I wtedy nie ma tak, że kapitanowi się nie zwraca uwagi. Tu zdecydowanie nie ma miejsca na takie zachowania. Jak najbardziej jedno pilnuje drugiego. Tutaj każdy jest okiem, jak to mówi Bartek. Pozdrawiam, kochanie. Tęsknię. Don't let them take you down. Take your heart. Nie wiem, czy wiatr się nam trochę zwiększył. Patrzyłeś na prognozę? 15, tak 15? jak jest. 15. Okej. Będzie bardzo fajny wiatr. Bardzo idealny wiatr do No, żeglugi. tak, właśnie pewnie też o tym mówiłam. Take you down. Idę zrobić żagiel. Ręczniki tutaj dla osób, które uważają, że to jest skandal pływać z ręcznikami. Właśnie ostatnie suszenie. Niestety w nocy padał mocny deszcz i musieliśmy to zostawić, więc pranie nam schnie, ale zanim postawimy genuę, na pewno zdecydowanie będzie trzeba je odczepić. Były różne sytuacje, kiedy ręcznik został wkręcony tutaj w te bloczki. I to nawet nie chodzi o to, że straciliśmy ręcznik, ale no przede wszystkim był żagiel zablokowany, na przykład przy jego wybieraniu. Don't let them take you down. Wypływałam z Grenady, ale nie zrobiliśmy jeszcze odprawy wyjściowej, to znaczy nie byliśmy w urzędzie imigracyjnym i celnym, że wyjeżdżamy z tego terenu, bo ruszamy na razie na Kariaku i na Sandy Island, które też należą do tego samego państwa, więc póki co jesteśmy na tym samym terytorium. Tylko ostatnio, parę dni temu musiałam pojechać do urzędu celnego, zrobić po prostu przedłużenie naszego pobytu poli w tej strefie, no co wiąże się z jakąś opłatą, tam za 2 miesiące 150 EC, czyli to jest około $55 amerykańskich.
I właśnie, a póki co nie musieliśmy żadnej odprawy robić. Zrobimy dopiero odprawę, jak będziemy już ruszać z Kariaku wyżej, czyli w kierunku północnym na Martynikę czy na St. Lucie, bo to jeszcze nie do końca nie wiemy, jakie mamy plany. Zobaczymy, jaka będzie prognoza pogody. Więc musimy sprawdzić autopilota. Nie ma tutaj żadnej kartki, nie zagaduj sternika, nie gadaj z kierowcą. Właśnie tutaj widać na mapie, płyniemy sobie, tutaj mamy rafę, mielizny, więc tu mamy kanał. Oczywiście drogę pokazują nam zielono-czerwone bojki, red right return, czyli czerwona boja po prawej stronie, jak wracasz do domu, czyli do portu. Więc teraz mamy je po naszej lewej. Co prawda brakuje tutaj ich. Widać zielone, ale czerwonej nie za bardzo. Na mapie są zaznaczone. No, na szczęście tutaj jakiejś takiej większej rafy nie ma. Jest jakaś tylko płcizna większa. Oprócz fizycznego przygotowania jachtu ważne jest też przygotowanie fizyczne, czyli na wypadek choroby morskiej już... Co to za odgłos? To chyba Bartek mnie podsłuchuje. Czy to, kochanie, ty? O nie, wielki brat patrzy, ale mnie złapał. No, więc tutaj pytacie się o chorobę morską. Tak, mimo tylu lat faktycznie ta choroba morska cały czas jest. Co prawda jest teraz ostatnio lepiej od ostatniego roku, ale faktycznie ten zegarek zawsze biorę ze sobą, jak wypływamy. Są tutaj takie po prostu, kupiłam go na Amazonie za jakieś $100 mniej więcej. Jeśli by ktoś zainteresowany, to mogę gdzieś tam wrzucić informację. Nie wiem, czy działa na 100%. Może to być placebo, kto wie. Najważniejsze, że działa. Tak, i dzisiaj nam towarzyszy. Łącznie z moim mężem. Mój mąż też mi cały czas towarzyszy. Ty. No. I to jest też problem, jak zauważyć, czy to jest czerwona, czy zielona, fizycznie. Oczywiście na mapie mamy ją. Widać, tutaj mamy ją. Tak, tej nie ma, którą właśnie mijamy jedną, której nie ma. A tutaj przed nami kolejna. Jak tam, co tam, kochanie? My też tęsknimy, przyjeżdżaj! No właśnie, jakbyś tu siedział, jest gorąco, wieje, parzy w ogóle, musiałam czapkę ubrać. Przesuń mi lekko do siebie, bo ja tu na panele mogę mnie popchnąć. O dobra, już. Dobra. Ja bo tu robię 3 rzeczy naraz. A ja, kochani, mam dzisiaj wolny od latania poranek, a raczej od symulowania latania, bo jeszcze dalej symuluję, dopiero za jakieś 1,5 tygodnia będę naprawdę latał. No i zobaczyłem, że właśnie ruszyli tutaj z Grenady. I zobaczcie, mam taką fajną technologię, że mogę ich, kurczę, kontrolować i podglądać. O! Widzę cały czas, co się dzieje. A u mnie za oknem, słuchajcie, zima. Przyszła zima dzisiaj. Wczoraj jeszcze było cieplutko, sympatycznie słońce, a tu nagle ciach i pozamiatane. Będzie nami trochę rzucało. No trochę tak. Bardziej buja niż myśleliśmy. Się nie widać tego na kamerze. Pamiętajcie, że telewizja kłamie. My wyglądamy inaczej niż w rzeczywistości. Fale są inne, większe. My też jesteśmy więksi i młodsi. O, już ostatnio rozmawialiśmy z paroma osobami na ten temat, którzy nas spotkali na żywo i powiedzieli, że wyglądamy o wiele lepiej, więc dla tych wszystkich, którzy się martwią o nasz wygląd, to myślę, że przez kamerę, która wyostrza GoPro, mocno kontrastuje nasze zmarszczki i wyglądamy na 20 lat więcej. Ale kto by się tym martwił? Chcecie tutaj oglądać prawdziwych nas, czy mamy robić make-up przed wyjściem przed kamerę? No chyba nie. Nie marujemy się, nie będziemy się tutaj, wiecie, stroić. O, mój Daszek! Chodź tutaj. Mam go. O nie! Muszę go zaczepić na jakąś sznurkę. Na jakiś sznurek.
Co myślisz? Że plan jest taki, że ponieważ mamy wiatr właściwie wschodni, tak no, east, north. Taki bardziej ze Bardziej wschodu, east, ale no, w bardziej kierunku east, północnego, czyli dokładnie mamy 80 stopni, tak? Tak. Wiatr. A co myślisz, że po prostu... A musimy płynąć na kierunek. Tak. Realnie pokażę Wam, to jest nasz cel, tak? Dzisiaj płyniemy sobie tutaj i tutaj jest Sandy Island, co nie widzicie. Czyli tu mamy tu Kariaku i mała Sandy Island jest. Dobrze. Tutaj mamy Sandy Island, maleńką wyspę, więc de facto mamy tutaj, widzicie, do przypłynięcia tu i tu, tak? Czyli po 30 paru mil, więc to co Ada mówi, żeby wypłynąć troszkę bardziej w morze, tutaj wypłynąć na Genui, potem zrobić zwrot i wtedy dopiero Tak, postawić grot, czyli nasz główny żagiel i popłynąć na północ. Do wiatru. Mieli tak w granicach może 60 stopni do wiatru. To co? Buja. Fala jest większa niż sądziłam tutaj. Więc Wam pokażę. Naciska się hop, tylko jak to zrobić, trzymając kamerę. Wam pokazać. Naciskasz jeszcze raz i tu możesz zwiększyć sobie moc. O właśnie, zaczęło bardziej mnie tutaj wstrząsać. Paraliżować. Paraliżuje mnie, dokładnie. Więc mam teraz na 3. Nie wiem, co to by było, gdybym zrobiła 5. Przy trudnych warunkach. Jeszcze do takich nie dotarłam. Zobacz, jak się mają dzieci, bo robiliśmy szkołę jeszcze Zobacz, zanim jeszcze- wypłynęliśmy. Wasz jeszcze ten hedge. Co? Hecz, Czy jest tak. zamknięty? Sprawdzę jeszcze hecze. Dziobę już pozamykałam. Co robią chłopaki? Kuchnia. Czy kuchnia jest ogarnięta? Właśnie mnie tak tutaj... sobie ten... O nie. Dobra. Jednak chciałam zrobić sobie na 2, bo jednak za mocno. Kuchnia w miarę ogarnięta, może nie tak super. Teraz spokojnie tutaj, wszystko ok. Jeszcze nie jesteśmy do końca rozpakowani. Julu siedzi, ogląda bajki. Okno zamknięte. A gdzie jest mój drugi syn? Gdzie jest drugi syn? Drugi syn pewnie tutaj też siedzi, ogląda. Jak tam czujesz? Dobrze? Włącz sobie wentylatorek bardziej na siebie, wiesz? No. Będziemy musieli zamknąć okno, bo będziemy stawiać grota i dam Ci może na rozszczelnienie. Nie powinno aż tak bardzo tutaj chlapać. Ale fale są solidne. Nie widać tego, ale uwierzcie mi na słowo. O, widać jak platforma chlapie. Pan to zasypywany? Wam jeszcze go rzuciła. Otworzył ten, otworzył? Pierwszy? Co? Jesteśmy tutaj w bezpiecznej odległości od płcizn. Jesteśmy całkiem na południu, płyniemy na wschód. Gites. Stawiamy teraz Genuę, czyli nasz przedni żagiel na średnie wiatry. Okay. Mamy tutaj lewego szota, ten będzie luźny, prawy szot będzie wybierany. Jest na kawestanie od razu już. Zaczęło ostro bujać, ostro. Wow. Będziesz mi to luzowała? Otwarty masz? Tak, będę kontrolowała V, a poza tym może być tak luźny nawet. Nie za szybko. No nie za szybko.
Na razie mi nie lutuj. No, jeszcze raz wyluzuj. Wow, ale zrobiliśmy nura. Kurde, z tym... Fale, masakra. Odzwyczaiłam się zdecydowanie. Ciężko wybrać, ale mam tak problem z tym tutaj. Nasza wesoła załoganka. Jaka Basia? Dobrze? Ania, chodź na chwilę, bo potrzebuję twojej pomocy. Nie? Co się dzieje? Nie, stań na chwilę, ja pójdę zobaczyć, bo coś jest ze sterem. Faktycznie. Kurde, nie wiadomo nie wiem co się dzieje. W ogóle Poli nie skręca, w ogóle nie reaguje. Musimy chyba zrzucić żagle i kończymy na razie nagranie. Adam w przeddzień swoich 50 urodzin siedzi w maszynowni Poli. Na szczęście jest ze mną na pokładzie. Słuchajcie, wiele razy się pytaliście, czy kiedykolwiek żałowałam decyzji zamieszkania na Łódce i chyba niestety dzisiaj, czyli 22 listopada, nadszedł dzień, kiedy pierwszy raz w tej historii życia na Poli pomyślałam o tym, że jednak fajnie by było mieć dom na lądzie. A co się stało? No dobra, jak Dalej kochasz życie na jachcie? Tak, cały czas. Nigdy się to nie zmieni. Ja jestem urodzony. To jest jakby kwintesencja tego, co na życiu może człowiek spotkać. Musi cały czas się naprawiać. Jak ktoś myśli sobie, że życie na jachcie to jest tylko i wyłącznie żegluga, to nie, to jest też naprawianie. A co nam się stało? Co nam się stało? Okay. Łódka stała 2 tygodnie albo 3 tygodnie w warunkach naprawdę takich skrajnych temperaturowo. Wilgoć była po prostu na poziomie 100%. Także tu wszystko, jak przyjechałem 3 tygodnie temu po krótkim takim postoju, to po prostu było w większości mocno skordowane, jeszcze bardziej od tego, co było wcześniej. Więc powoli uruchamiałem wszystko i na końcu, jak wypłynęliśmy już, postanowiliśmy ruszyć w drogę, no to jedyna rzecz, którą nie dało się sprawdzić, to była linka od sprzęgła, która się po prostu nam zerwała. Zerwała się, więc w którymś momencie mieliśmy 3 wizje. Albo nam się śruba ukręciła na wale, albo co drugie było? Śruba na wale, co drugie było? Najpierw śruba, że nam najpierw się śruba, tak, że nie rozkłada. Ster. Potem, że ster. A potem przekładnia. Potem przekładnia, a w końcu okazało się, że faktycznie tylko linka się nam zerwała, więc jest sukces, a za pół godziny albo 15 minut będziemy cumowali w ciemności z tak zwanym manualnym włączaniem silnika, czyli ja będę siedział w maszynowni. A ja będę przy sterze. A ty będziesz przy sterze. Przerabiałem takie rzeczy bardzo często na próbach morskich, po prostu kiedy się systemy wywalały, jedyną wersją było wejść do maszynowni i włączyć sprzęgło. Ups. Była kochana jeszcze zrobiona. Jesteśmy na południu Grenady. De facto wypłynęliśmy sobie na południowy wschód, tam stała się cała akcja. Postawiliśmy gienię, na której de facto już płyniemy już 2 godziny. O tak, tutaj. Tak, na gieni sobie płyniemy już ponad 2 godziny, więc po pierwsze ustabilizowaliśmy całą sytuację.
Zobaczcie, tutaj na mapie widać, tak, jesteśmy tutaj. Cała ta historia nam wydarzyła się, no de facto gdzieś tutaj, zresztą widać, tak, tutaj kombinowaliśmy. Tu robiliśmy próby, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Adam siedział w piwnicy, ja przy sterze. Uruchamialiśmy silnik, resetowaliśmy, sprawdzaliśmy skrzynię biegów. W końcu postawiliśmy gienię, myśląc, że zakotwiczymy gdzieś tutaj. Ale teraz chcemy wjechać po prostu jednak do zatoki, żeby mieć krycie przed wiatrem. Też już się robi ciemno, więc to jest najgorsze. Za chwilę jest po zachodzie słońca, jeszcze trochę widzicie, jest światło. Ale powiedz w spokoju, jaki był. Był spokój, tylko że teraz ja mam łzy w oczach, przyznaję. Co masz? Mam łzy w oczach. Nie płacz. No, nie serio, po prostu masakra jakaś. Pochodzi najlepszego żeglarza. No wiem, no żeglarz, dobrze Bartek też pod telefonem, więc jak wiadomo, całe trio. No ale generalnie nie ukrywam, że po prostu pierwszy raz stwierdziłam, że po prostu... To Adama słowa z kokpitu. Po prostu troszkę się zamam, bo generalnie jesteśmy po... Właśnie mija rok, de facto tydzień temu minął rok, odkąd wypłynęliśmy z Polski. Poli jest po prostu kochana, jakbym pomyślała, że mam ją sprzedać. Przez chwilę dosłownie pomyślałam o tym, że mamy sprzedać, to normalnie aż normalnie łzy normalnie się rozklejam. Ale po prostu... Nie płacz. Ale tak, ale cała perspektywa tego, że byliśmy w rocznym remoncie w Gdańsku i wydaliśmy kupę pieniędzy. W to było zaangażowane tyle ludzi i teraz po prostu, nie wiem, możemy wypłynąć i nagle coś takiego się dzieje. Co prawda Bartek mi przez telefon powiedział, żebym się cieszyła, że to się nie wydarzyło w jakimś bardziej trudnym miejscu, tak, bo mogło się to stać w porcie między jachtami, a byliśmy na otwartym morzu. Więc to też kolejna jest kwestia, że jakby musimy być w dwójkę parami na jachcie, więc żeglowanie solo jest zawsze obarczone tak dużym ryzykiem. No i generalnie nie wiem, po prostu pomyślałam sobie właśnie, że mogłam mieć ten dom gdzieś na wsi, gdzieś w górach, nad morzem, w Hiszpanii. Nie gadam głupot, mówię to... Głupoty gadasz tam. Głupoty gadasz. Jakie? Co? Wczoraj przejdzie i za 3 minuty i powie... Nie, za 3 jutro minuty, nie. Łzy zamieni na... Dobra, płyniemy. Płyniemy, nie. Nie przesadzę. To wszystko może też dlatego, że byliśmy teraz 3 tygodnie, miesiąc właściwie poza Poli, byliśmy w Polsce. Też trochę może odzwyczaiłam się od łódki. I to widzicie, z czym zmierzamy się na co dzień. To jest właśnie to, że to... Myślę, że wszystko jest super, tak? No, tu była też fajna sytuacja, zrobiliśmy sobie obiad, płyniemy, ustawiliśmy sobie żagle, tak? I nagle po prostu... I nagle bęc. Tak to. Trzymajcie kciuki, może to będzie vlog niedzielny, specjalny, bo nie zadodawałam jeszcze nic przez podróż, więc może to jest to. Może to jest ten moment, żebyście widzieli, jak to jest. No. A wszyscy powiedzą, że drama się najbardziej sprzedaje na YouTubie, więc znowu macie dramę i to nie jest w ogóle specjalnie. Chyba że Poli lubi po prostu... Może Poli ma jakiś problem z atencją? Nie. Nie. Adam mówi, że to jest normalne na łódce. I dla mnie to nie... Wiem, że to jest normalne, ale to jest naprawdę trudne. To jest trudne, bo naprawdę... Teraz nawet właśnie mówiłam przed chwilą, że wróciłam po miesiącu i widzę, jak wiele rzeczy się zniszczyło przez miesiąc. I teraz zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że przez miesiąc nikt nie był tutaj, czy po prostu to wszystko się tak niszczeje regularnie, że po prostu tylko będąc tu cały czas nie widzę tego, ale jak miesiąc jestem, to już widzę, jak tutaj ten nasz fotel sternika jest jakiś zapyziały po prostu. I widzę, jak wszystko jest skorodowane. Właśnie zdjęliśmy panel, gdzie jest manetka, to po prostu totalnie. No jeszcze kotwicę musimy sprawdzić, no, więc widzicie, no po prostu dopływamy do miejsca, z którego wypłynęliśmy o 13:00, a jest 18:00, wracamy. Taką decyzję podjęliśmy. Adam coś prawda chciał płynąć dalej, zawrócić w kierunku Kariaku, czyli na północy, ale powiedziałam nie, wiesz co, to już po prostu jest za dużo. Trzeba się przespać. Tym bardziej ja dzisiaj jestem w nastroju, że... Rodziny spędzę na ponownie. No. Sail on off the radar and venture away from Wysoko, to trzeba wytrzepać z zewnątrz. trouble.
It's behind you. It always is. Unfold from my mind. I don't want you near. If you killed me with kindness, I'd no longer feel it. Tak, włączyłam nawigacyjne światła. Dobra. Włączamy. Pierwsza wersja była do przodu, tak? Jak ja ze sprzęgłem ręcznie, tak? tak, Okej, tak. dobra. No. Po prostu mamy radę, jesteśmy żeglarzami. Damy radę, no. Ja Wiadomo, że Ania już tam podała, chociaż trzymała się idealnie, naprawdę. Ja nigdy nie byłem wpadam w w szoku, panikę. bo myślałem, że po prostu będzie jakiś dramat, a ja po prostu powiedziałem, dopóki płyniemy, możemy No, robić. dopóki płyniemy, Ani razu tak. nie zwątpiłem w możliwości Poli, w możliwości naszych umiejętności, żeby cokolwiek istnieć. no tak, byliśmy na otwartym morzu, więc to Mamy o dwa tyle. silniki w postaci żagli i w postaci Głowy jeszcze. trzech. A ty byś tam siedział? Nie, wyjdę. O, wyjdziesz, dobra. Czyli zasprzęglisz i wracasz. Dobra, okej. Masakra. Tutaj jest. Jeszcze! Popłynęliśmy czy wróciliśmy? Juruś, my popłynęliśmy i wróciliśmy. Paliwa może wymienić ten drugi, ten, który na silniku. Ojej, do wschodu słońca jeszcze pół godziny. Wytrzymam to jakoś, która godzina, gdzie jest mój telefon.